Rynek e-commerce żyje cyframi. Ostatnio Rafał Brzoska, prezes InPostu, obniżył swoją prognozę dotyczącą rynku e-commerce z 20% wzrostu na wzrost jednocyfrowy. To spowodowało obniżenie oczekiwań wobec wzrostu cen akcji części firm e-commerce'owych na giełdzie. A jak Pan ocenia aktualne szacunki dotyczące wzrostu rynku e-commerce w Polsce? Ja będę trochę w kontrze do pana Rafała, bo my w naszej branży, ale też jak rozmawiam ze znajomymi z innych branż, na razie tych spadków nie widzimy i według mnie ten wzrost utrzyma się e-commerce jako kanału, ale też jako omnichannelu, jako takiego. Więc myślę, że te spadki nie będą aż takie. Przyzwyczailiśmy się do tego, żeby zamawiać przez internet, zwracać w łatwy sposób te towary, więc wydaje mi się, że ten trend się utrzyma. Jeżeli coś go może zwolnić, to jakaś korekta taka na poziomie makroekonomicznym całej gospodarki, nie tylko polskiej, ale globalnie i wtedy myślę, że to nie będzie wyhamowanie trendu jako e-commerce, tylko handlu jako całości. A ryzyka makroekonomiczne dotyczące wysokiej inflacji, czy to wpływa w jakikolwiek sposób na Waszą sprzedaż? Na sprzedaż jako w całej branży dzisiaj tego nie widzimy. I myślę, że to jest głównie spowodowane tym, że firmy pracują jeszcze na zapasach kupionych taniej. Widać, że wszystkie komponenty drożeją, więc też i myślę, konsumenci mają tą świadomość, bo widzą przede wszystkim pewnie po żywności, więc być może przyspieszają część zakupów albo kupują dzisiaj jeszcze w ratach na przykład 0%, żeby ustrzec się przed tym, że za miesiąc, 2, 3 te towary mogą być kilkanaście procent droższe. Stopy procentowe wysokie też nie mają na to wpływu, bo macie zerowe raty kredytu, utrzymujecie ten istotny wskaźnik zakupów sprzętu AGD. No to pytanie, jakie są teraz najważniejsze 3 trendy w rynku e-commerce? Jak Pan to ocenia? Jeszcze na chwilę, jakbyśmy mogli do stóp procentowych, to za raty 0% ostatecznie ktoś płaci. W tym momencie bardziej my płacimy jako sprzedawcy niż klient, tak? Natomiast ja myślę, że tak czy inaczej te stopy procentowe będą miały przełożenie na realną gospodarkę, no bo nie ma siły, żeby nie miały. Natomiast ja uważam, że to nie będzie takie załamanie, jak było w 2008 roku, tylko będzie to raczej takie bardziej wypłaszczenie i spowolnienie niż jakaś totalna recesja. Oczywiście nakłada się wiele czynników makro i zmiany, przerwania łańcuchów dostaw i zawirowania na Ukrainie, natomiast generalnie ja stawiam tezę, że to będzie raczej spowolnienie niż krach. Mówiąc ogólnie o rynku e-commerce, to te 3 główne trendy, które na przykład były rok temu, czy one się teraz mogą zmienić, czy jednak widzi Pan, coś przyspiesza, coś hamuje z takiego, załóżmy, historycznego spojrzenia Pana na rynek e-commerce? Jakie z tych trendów się, że tak wyrażę, przyspieszają, które z nich znacznie tracą na znaczeniu? Ja myślę, że jednym z trendów, to, że mówię jako pierwszy nieznaczony jest najważniejszy, to była kwestia szybkiej dostawy, nawet express, same day delivery i cały trend z tym związany i łatwe zwroty. I tak jak w pewnym momencie wszyscy mocno stawiali na same day delivery i to, jak to jest ważne, wydaje mi się, że klienci nie tyle nie kupili tego pomysłu, co on w pewnych branżach nie okazał się być tak kluczowy dla klienta, żeby tego samego dnia mieć dostawę, że klient jest w stanie poczekać ten jeden dzień, bo dzisiaj ten jeden dzień jest standardem. Natomiast to, co na pewno w ramach tego procesu jest kluczowe dzisiaj dla klienta, to według mnie zwroty. Ich łatwość, przyjazność tego, że już jest etykieta, że ja tylko gdzieś w aplikacji czy na stronie klikam zwrot i kurier po prostu przychodzi, bierze tą paczkę. No to jest na pewno coś, co jest absolutnie tym, co udrażnia ten proces zakupowy, no bo zwłaszcza na przykład fashion, gdzie udział zwrotów jest duży, to jest clue, żeby zamówić ileś tam rzeczy, ale jednak połowę na przykład oddaję. To jest jedna rzecz i jeden z tych trendów. Drugi trend to jest cały obszar marketplace'ów. I dzisiaj widać, że marketplace'y
Allegro jest od lat liderem, ale widać, jak na przestrzeni kilku lat wiele firm zainwestowało w to, żeby być marketplace'em lub rozwijać swoje platformy marketplace'owe. Już dzisiaj się zaczynają tworzyć takie branżowe marketplace'y, czyli firma, która jest retailerem, ale zaczyna być też marketplace'em i uważam, że to jest taki bardzo ważny trend, dlatego że będąc reklamodawcą, czy będąc sprzedawcą jakiegokolwiek towaru, dzisiaj przebić się w PPC, przebić się w wynikach organicznych ze swoją ofertą, czy nawet na Facebooku, ze wszystkimi tymi gigantami i dużymi graczami, no to jest... Nie lada sztuka i ogromne koszty. Tak, to są ogromne koszty. Bariera wejścia jest potężna, więc marketplace'y są taką formą wejścia dla średnich, małych graczy, niektórych też dużych, żeby wejść albo w nowe obszary, albo żeby w ogóle utrzymać jakieś kanały sprzedaży. No i dzisiaj w zasadzie na rynku marketplace'ów, no to zaczyna się robić to bardzo konkurencyjne i zaczyna się robić to bardzo agresywne. Na czym według mnie skorzystają sprzedawcy, bo im więcej platform, tym też będzie trzeba bardziej walczyć do tego klienta i też widać, co robi lider w postaci Allegro i jak bardzo tego klienta walczy Allegro Smart i jak dużo, to widać po raportach finansowych, jak dużo w to jest inwestowanych środków. Przejdźmy może na kwestię budowania relacji z klientami w świecie online. Co dla Was jest takie kluczowe? Jakie też nowości w relacjach z klientami macie w swojej ofercie? Jak to robić, żeby to było efektywne? Myślę, że w ogóle relacja w świecie online to jest trudna rzecz. Żeby ją nawiązać, to widać po pandemii i po tym, jak siedzieliśmy w domu i nagle jak wszyscy wrócili do biura, jak bardzo się cieszyliśmy z tego, że wracamy do biura i jednak ta praca tylko i wyłącznie zdalna nie jest taka idealna, bo trudniej zbudować tę relację. I to pokazuje na przykładzie pracy, jak też trudno jest zbudować tę relację z klientem online, kiedy nie ma tego kontaktu fizycznego, kiedy nie ma tej rozmowy, wtedy jest to jakaś witryna, więc to, czym można zbudować według mnie relacje z klientem, no to tym doświadczeniem i coraz lepszą obsługą klienta. To są takie ogólne frazesy, ale jestem przekonany, że to tędy jest droga, dlatego że w online, jeżeli ktoś wprowadza jakiś projekt, jakieś usprawnienie na stronie, UX-owe, jakiś proces, zwrot, cokolwiek, to jego konkurent z tej samej ligi jest w stanie to skopiować w kilka miesięcy, maksymalnie do roku czasu, jeżeli to jest naprawdę jakiś duży projekt. I tyle. Więc tutaj zbudowanie takiej trwałej przewagi konkurencyjnej jest naprawdę trudne, dlatego ja w online wyznaję zasadę, żeby po prostu cały czas być krok przed konkurencją. W momencie, kiedy coś wprowadzamy, no to już myślimy nad wersją 2.0 albo uruchamiamy kolejny produkt, bo konkurencja to skopiuje prędzej czy później. My na przykład ostatnio wprowadziliśmy taki projekt, z którego jesteśmy absolutnie dumni, czyli wysyłka towaru do sklepu ze sklepów naszych stacjonarnych. Czyli blisko 300 sklepów jest naszymi magazynami i dzięki temu mamy dużo szerszą ofertę dostępną dla klienta. Ona nie jest tylko dostępna ze sklepów w Gdyni dla klientów w Gdyni, ale jeżeli nie ma tego produktu na magazynie logistycznym, no to on jest wysyłany z Gdyni do klienta. To są oczywiście nowe sztuki oryginalnie zapakowane, nie towary z ekspozycji, więc klient ma pewność, że to jest nowy towar. I to jest szybsze w kwestii dostawy i też jest znacznie więcej asortymentów dostępnego w danym miejscu, w danej lokalizacji. Tak. Finalnie, tak? Finalnie tak, dla klienta, który wchodzi na stronę, no to... Macie feedback od klientów, że to jest ten kierunek? Jesteście widzicie boost sprzedaży za sprawą tej decyzji? No właśnie feedback chciałem powiedzieć o liczbach. No to te liczby mówią same za siebie, że to była dobra decyzja. To, co teraz chcemy robić, to już pracujemy nad wersją 2.0, właśnie z tego powodu, którego wcześniej powiedziałem, że konkurencja albo już nad tym pracuje, albo zaraz zacznie nad tym pracować. Więc my już pracujemy nad wersją 2.0, żeby być o ten krok do przodu. No i to jest trochę taki przykład, jak sektor retail dostosowuje się do zmieniających zachowań konsumentów. Jakie jeszcze inne elementy widzi Pan w działalności Twojej firmy, Waszej firmy i jakie trendy w e-commerce ogólnie Pan widzi w kontekście jakby
podążania ścieżką zachowań klientów, nowych kwestii związanych z konsumeryzmem i zakupami. Ja bym trochę tak zaczął historycznie, bo myślę, że z jednej strony to konsumenci się zmieniają, a z drugiej strony to my jako sprzedawcy, jako firmy świadczące określone usługi, realizujemy te same potrzeby klienta, tylko w nieco inny sposób. Gdybyśmy dzisiaj, będę brzmiał trochę jak gość z innej epoki, ale gdybyśmy dzisiaj komuś powiedzieli, zwłaszcza młodym osobom, że po buty pójdziemy na High Street i kupimy te buty, które są, w tych rozmiarach, które są, no to tak by było pewnie dziwnie. Natomiast tak ja kupowałem buty, tak, 20 lat temu, że po prostu szedłem na High Street i to, co było, to kupowałem. Te buty, które były dostępne i były dobre po prostu, tak. Dokładnie. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji. Gdybyśmy klienta cofnęli o 5 lat wstecz, kiedy nie było jeszcze takich wygodnych zwrotów i tak dalej, no to nagle by był szok, więc my realizujemy cały czas w zasadzie tą samą potrzebę zakupu konkretnego towaru. Kiedyś to były sklepy stacjonarne i nie było internetu. Potem był internet, ale taki typowo online'owy, ze wszystkimi swoimi, powiedzmy, cechami takiego wieku dziecięcego. Natomiast dzisiaj to mamy już na bardzo zaawansowanym poziomie i w jakim kierunku pójdziemy dalej? No na pewno będziemy chcieli być z tym klientem szybciej, przyjaźniej, jeszcze mu ułatwiać pewne rzeczy, personalizować. Taka fajna statystyka, zresztą z Waszych badań, z tego co pamiętam, że kilkadziesiąt procent, znaczy kilkadziesiąt, w sensie 80 kilka procent ludzi oczekuje ochrony prywatności, ale podobny procent oczekuje personalizacji. Tak, to nie wiadomo, właśnie to się jedno z drugim nie łączy. Można by powiedzieć, że to się wyklucza i że to jest paradoks, natomiast paradoksu jako takiego się nie rozwiąże, można nim zarządzać, więc jeżeli wiemy, że te obie potrzeby są po stronie klienta, no to od nas zależy, co my z tego wyciągniemy i jak tym zarządzimy. Więc klient tego oczekuje. Klient chce być bezpieczny, ale jednocześnie chce być indywidualnie potraktowany. Chce, żeby ktoś mu doradził w oparciu o to, czego on potrzebuje, jaką ma rodzinę, jaki prowadzi styl życia. Klienci tego chcą, ale nie chcą tego robić w sposób niebezpieczny z punktu widzenia swoich danych, czy z punktu widzenia takiego poczucia bezpieczeństwa, że ktoś już za mocno ingeruje. No i to jest właśnie to zarządzanie tym. No właśnie, wy jesteście też świetnym przykładem firmy, która sobie znalazła swoją niszę rynkową. Rynek, w którym funkcjonujecie, jest bardzo, bardzo konkurencyjny. Zresztą już w tej chwili jakby w retailu no nie ma rynków niekonkurencyjnych, ale wasz to jest tak cenowo grający i też właśnie dostawami, różnymi nowościami, że to nie jest łatwe. Jak ta wasza nisza wygląda z perspektywy rynkowej? Gdzie te elementy, skąd ten pomysł tak naprawdę, skąd się ta nisza, jak tą niszę w ogóle zarządzacie, jak ona jest efektywna? To jest zawsze fascynujące. Pełna zgoda. To jest wyjątkowo konkurencyjna branża, wyjątkowo wrażliwa na cenę i my jako naród też kiedyś mieliśmy takie badania, jak w Europie jesteśmy najbardziej wrażliwym cenowo narodem, więc u nas ta cena faktycznie jest numerem 1 w wielu decyzjach zakupowych, ale to też się zmienia. I znów, jak zarządzać tą niszą? Ja wrócę do tego, co powiedziałem. To jest ta filozofia, którą my mamy. Jeżeli weźmiemy jakiś obszar, to musimy być o ten krok od konkurencji. Czyli jeżeli chodzi o ofertę, no to poszerzamy sobie to przy użyciu 300 sklepów, gdzie ten towar dzisiaj po prostu jest. Jeżeli chodzi o doświadczenia zakupowe, no to znów kontakt z tym klientem, że jeżeli on potrzebuje tego kontaktu z nami, żeby on był łatwy. Opinie o nas, tak, to jest bardzo ważne. My jesteśmy znanym brandem, nasze konkurencje też to są znane brandy. Natomiast te opinie są ważne. To pokazują badania wielu naszych dostawców. Opinie nie tylko o retailerze, ale opinie o produktach. Więc tych danych jest dużo i raportów jest dużo, ale jeżeli z tych raportów umiejętnie się wyciągnie to, na czym klientowi zależy, to ja jestem przekonany, że to są te rzeczy, które zrobią różnicę. Że to są te elementy, które skłonią klienta, mając w zasadzie podobną cenę i podobną ofertę, że on kupi tu, a nie tu. Prowadząc przedsiębiorstwo, też nastawieni jesteśmy na maksymalizację zysków, zwiększenie efektywności operacyjnej.
i zwiększenie marży, te wszystkie dodatkowe elementy, nie tylko sprzedaż, ale i nie wiem, jakieś usługi finansowe, czy płatności odroczone, cała fintechizacja całości procesów. Czy to jest przyszłość e-commerce? Jak to powinno działać? Ja myślę, że tak. W przypadku naszej branży ja bym to podzielił na dwa obszary, czyli usługi komplementarne do produktu i usługi te finansowe, bo nie wyobrażam sobie, albo wyobrażam sobie małą część klientów, którzy dzisiaj kupią pralkę, lodówkę i sami ją wniosą, mają na to czas, żeby odebrać od kuriera i iść do windy, ją wnosić i taszczyć do domu nowego czy w czasie remontu. To jest wygoda, ale wydaje mi się, że polskie społeczeństwo bogaci się i jest coraz większa skłonność do tego, żeby zapłacić te kilkadziesiąt złotych za przykładową usługę, żeby zaoszczędzić swój czas. Bo ja w tym czasie na przykład zrobię inne rzeczy, które zwiększą mój dochód, a nie będę czekał na kuriera i potem jeszcze męczył się z tą pralką, jeszcze muszę wziąć jakiegoś kolegę, który mi na przykład pomoże z lodówką dwumetrową side by side'em. Więc w przypadku naszej branży te usługi, ja uważam, są integralną częścią i w przypadku online'u to jest coś, co będzie tylko rosło i to jest też obszar, w którym my mocno się rozwijamy. Natomiast to jest ta ostatnia mila, bo jeżeli ktoś zamówi lodówkę i ona ma dobrą cenę rynkową i customer experience jest ok, ale jeżeli w momencie dostarczenia tej lodówki i jej albo montażu telewizora coś idzie nie tak, to niestety ten ostatni krok kasuje ten cały nasz poprzedni wysiłek. I to dobre doświadczenie klienta, takie, kiedy on już ma ten fizyczny kontakt, bo wcześniej on ma z nami kontakt tylko przez telefon czy laptopa. I w tym momencie jest ten fizyczny kontakt, czyli ten kontakt, którego dzisiaj tak mało mamy i realizuje go osoba odpowiedzialna za tę usługę, monter na przykład. I to uważam, że jest clue w tym, żeby budować to doświadczenie klienta i też jakąś lojalność, bo to jest jedyna osoba albo kurier, który ma kontakt z naszym klientem fizyczny, nikt więcej. Płatności odroczone, jak to czuje Pan, że to jest też ten kierunek, w którym to będzie zmierzać? Mamy kilka firm, które się tym specjalizują, które podkręcają hype na to. Czy to jest ten kierunek, od którego nie ma odwrotu? Ja myślę, że to będzie jak z płatnościami za pobranie. Po prostu jakaś część klientów, która będzie tego używała, którzy będą z tego korzystali, natomiast nie powiedziałbym dzisiaj, że to będzie coś, co zdominuje strukturę płatności w całym takim paczce zamówień. Mamy teraz jeszcze takie finalne moje pytanie. W zasadzie mamy trend związany z nowymi technologiami i trend w w commerce, w handlu, we wszystkim. ESG i technologie. One są w zasadzie bardzo głośne. Oba te trendy. Tutaj jest, nie wiem, metaversum, tutaj jest regulacje związane z ESG, z taksonomią i z tym, co dotyczy raportowania niefinansowego. Jak to się wszystko nakłada na myślenie i zarządzanie e-commerce'em w takiej firmie jak Pana? Jakie są szanse i zagrożenia stojące po nowych technologiach, szanse i zagrożone stojące właśnie w tym tematyce eko, ale też i social, czyli tym ESG. Czy to jest dla Was ważne z perspektywy prowadzenia biznesu? Finalne pytanie, ale w zasadzie moglibyśmy otworzyć osobny panel na ten temat. Może najpierw chwilę o nowych technologiach, bo to faktycznie rozgrzewa i portale i wyobraźnię, to wszystko, co się dzieje a propos metaversum, NFT i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście te trendy są, my ich nie zatrzymamy, te rzeczy się wydarzą w takiej lub innej formie. Ja jestem przekonany, że to wejdzie do użytku komercyjnego i można powiedzieć do naszych domów. To jeszcze nie będzie dzisiaj, to jeszcze nie będzie jutro, więc na pewno obserwujemy to i też zastanawiamy się, w jaki sposób moglibyśmy to zaimplementować do naszych potrzeb i do naszej działalności. Natomiast ja też w kontrze do myślenia o metaversum, NFT mam naszych dzisiejszych klientów w całej Polsce,
nie tylko w tych największych miastach, ale też w mniejszych miastach, gdzie my świadczymy usługę, bo mamy tam sklep, bo jesteśmy w jakimś parku handlowym czy galerii i po prostu te osoby mają tam potrzebę zakupienia. Jeżeli kupują to click and collect, czyli typowo Omni, to po prostu chodzi o to, żeby ich dobrze obsłużyć. Dzisiaj jeszcze w tej relacji my nie jesteśmy w metaversum i NFT. Dzisiaj chodzi o to, żeby ktoś mógł w momencie, kiedy mu się zepsuje lodówka, czy potrzebuje telewizor, pralkę, czy smartfona, żeby mógł przyjść, żeby ktoś mu dobrze doradził, żeby to było dobrze zamontowane, żeby było posprzątane po tym montażu, zabrane wszystkie śmieci. To są takie drobne rzeczy, ale ja uważam, że my takie problemy rozwiązujemy i na takie potrzeby odpowiadamy w takim codziennym życiu. I to też powoduje, że ktoś potem wraca albo poleca. Więc oczywiście te trendy są i to wejdzie. I eko? Eko, no to jest dzisiaj w ogóle trend. Ja mam z tym o tyle pewien problem, że sam osobiście absolutnie to są moje wartości i to, w jakim kierunku ja chcę wejść. Natomiast też jestem świadom tego, że dla wielu firm dzisiaj jeszcze eko i CSR to jest znak równości z PR-em. Może to nie jest zbyt polityczne, poprawne to, co mówię, ale niestety taka jest prawda, że mam znajomego, który prowadzi firmę dotyczącą przetwórstwa odpadów i powiedział mi jedną rzecz. Eko musi się opłacać. Dopóki eko się nie opłaca, to będzie to tylko PR. W momencie, kiedy eko się opłaca, zacznie się komuś opłacać, to wtedy ono wejdzie do komercyjnego użytku. I tym akcentem zakończymy, bo musielibyśmy pogadać o PR-ze, a Tak. to nie jest temat naszej dyskusji. Bardzo dziękuję i życzę powodzenia w waszej ścieżce rozwoju relacji z klientem w świecie e-commerce. Dzięki wielkie.